Czy słyszeliście kiedyś o plastelinie albo gumie do paznokci? Zobaczcie, jak piękne zdobienia można nią wyczarować. W dzisiejszym odcinku nauczymy się pracować plasteliną, tworząc zdobienia silk. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami Kasia Wojtczak. Witajcie. Nasza druga wicemistrzyni świata z Łodzi. Z centrali. Tak jest. Pokaże, jak się pracuje na art gumach. Prosto, fajnie i przyjemnie. Zaczynamy. Jak się pracuje gumą? Prosto. Wiem, to już mówiliśmy, ale naprawdę. No sami zobaczcie. Bierzesz kulkę, nakładasz na paznokieć, przygniatasz i nadajesz jej kształt. Czy to jest faktycznie takie proste, jak brzmi? To już zależy od przyzwyczajeń. Na przykład, jeżeli dalibyśmy dziecku, które na co dzień bawi się plasteliną, do wykonania takie zadanie, to podejrzewam, że poszłoby mu naprawdę, tak, bardzo szybko. Natomiast stylistka, która ostatnio widziała plastelinę w przedszkolu, no to może mieć troszkę czasu potrzebować, żeby się zaadoptować. O, proszę, nie czuję, jak rymuję. Niemniej jednak warto, bo po pierwsze to daje unikalne możliwości podczas zdobień. Te zdobienia są wypukłe, to zaraz sobie zobaczycie, jakie to jest fajne. A po drugie, no kochani, no trochę nas to budzi takie wewnętrzne dziecko. Warto. Zobaczmy, jak to wygląda. Jeszcze jedna świetna cecha. Guma to najbardziej wydajny produkt świata. Dokładnie tyle produktu potrzebujemy do ozdobienia jednego paznokcia. Ile takich kulek zmieści się w takim opakowaniu? Dużo. Nałożymy Goodbye Winter i Mr. Fantastic. Tam, gdzie nie będziemy zdobić, nałożymy Tip Topa, a na pozostałych paznokciach Super Matte. Stworzymy wystające irysy gumami White Rose i Yoga Time i wykończymy zdobienie białym żelem Arte. Którymi pędzelkami i narzędziami pracujemy? Palec. Niezawodne narzędzie do ugniatania większych kawałków gumy. Uwaga! Palec musi być co chwilę nawilżany w zimnej wodzie. Pędzelek Cut Tongue 004 do ugniatania mniejszych kawałków gumy oraz nadawania im kształtu, 006 do aplikacji hybrydy przy skórkach, 007 do finalnych cieniutkich linii. Żeby guma się nie kleiła, używamy jednego z trzech mediów – zimnej wody, wipe-offa lub akrylu. Nakładamy kolory bazowe pod nasze gumy. Na małym i serdecznym ląduje Goodbye Winter, a na środkowym wskazującym i kciuku Mr. Fantastic. Utwardzamy przez 30 sekund. Nakładając drugą warstwę, podjeżdżamy produktem pod skórki pędzelkiem 006. Na małym i wskazującym palcu nakładamy Tip Topa, a na pozostałe dwa Super Matte. Zanim go położymy, przetrzemy dyspersją koloru. Będzie nam łatwiej precyzyjnie rozprowadzić Super Matte przy skórkach i unikniemy sytuacji, w której po utwardzeniu zobaczymy błyszczące prześwity niepokrytego koloru. Kciuka tradycyjnie utwardzamy osobno, na samym końcu. Pracując z gumą potrzebny jest nośnik. Można użyć akrylu, wipe-offa lub zimnej wody, w zależności od efektu, jaki chcemy uzyskać. Kasia dzisiaj będzie pracować z wodą. Najpierw miętowy. Jak możecie zobaczyć, Kasia już zrobiła beżowe zdobienie, ale my zaczniemy od miętowego. Dlaczego? Ponieważ miętowy irys będzie nieco większy, a co za tym idzie, łatwiejszy. W gumie im mniejsza powierzchnia zdobienia, tym większe wyzwanie. Dlatego najpierw przećwiczymy sobie większego irysa, a potem przejdziemy do mniejszego, w przeciwieństwie do Kasi, która jest urodzonym dłubaczem. Złota zasada pracy kulą, gumą. Jeżeli wydaje ci się, że uformowałeś dobrą kulkę, to na pewno jest za dużo produktu, odejmij troszkę, zaufaj doświadczeniu Kasi. Przekładamy kulki na mokrą powierzchnię naczynia. Pędzelek musi być czysty. W innym wypadku zaczyna ciągnąć gumę i ciężko dalej pracować. Jeśli we włosiu jest trochę gumy, musimy wyczyścić włosie o wacik umoczony wipe-offem. Nakładamy pierwszą kulkę. Najpierw będziemy ją przygniatać, a następnie nadamy jej kształt. Nakładając drugą kulkę, możemy ją przyklepać palcem zwilżonym w wodzie i następnie nadać kontur pędzelkiem. Trzeci płatek również rozkładamy palcem i nadajemy mu kształt pędzelkiem. Następnie bierzemy radełko i przecinamy płatek na 3 części. Ugniatamy powierzchnię i przymrażamy przez 10 sekund. Pora na czwarty płatek. Przenosimy kulkę i nadajemy kształt pędzelkiem. Przymrażamy przez 10 sekund. Piąty płatek tworzymy nieco większy, ponieważ podzielimy go na 2 połówki. Ponownie przy pomocy radełka. Produkt co nieco podniósł się do góry, więc przyklepujemy go pędzelkiem i nadajemy kształt. Pora zagospodarować przestrzeń powyżej płatka. Przenosimy kulkę, rozpłaszczamy, przecinamy radełkiem na 3 części i nadajemy kontur pędzelkiem. Teraz przejdziemy do drugiego palca, gdzie będziemy tworzyć bardzo podobny wzór, ale nieco mniejszy, więc podnosimy poprzeczkę trudności. Jesteście gotowi? Teraz beżowy. Nabieramy kulkę gumy dłutkiem, moczymy palec w wodzie. Bierzemy odpowiednią ilość produktu, czyli patrz, złota zasada, niewiele, bardzo oszczędnie.
Rozkładamy naszą kulkę na długi wałek, który dzielimy na kilka części. Przygotowujemy sobie płatki, które mają być mniej więcej podobnej wielkości. Przekładamy każdą z cząstek na powierzchnię, na której znajduje się zimna woda. Dzięki temu, że będziemy je ciągle moczyć, utrzymamy je w nielepiącej konsystencji, która pozwoli wykonać nam dowolne kształty. Moczymy pędzelek Cut Tongue 4 w wodzie, łapiemy za gumę i przenosimy na paznokieć. Następnie odsączamy pędzelek i przyklepujemy kulkę brzuszkiem pędzla, tworząc pierwszy płatek irysa. Nadajemy mu kształt i przymrażamy przez 10 sekund. Nakładamy kolejną kulkę i przyklepującym, ale i rozciągającym ruchem układamy drugi płatek po lewej stronie od już uformowanej części. Przymrażamy przez 10 sekund. Bierzemy trzecią kulkę i tworzymy kolejny płatek, tym razem na dole. Po przyklepaniu i wypracowaniu konturu dzielimy go na 3 części przy pomocy radełka i ponownie je przyklepujemy, ponieważ podczas dzielenia trochę podniosły się do góry. Przymrażamy przez 10 sekund. Zabieramy się za czwarty płatek. Rolujemy malutki wałeczek do prawego boku centralnego płatka, rozklepujemy i nadajemy kształt. Kolejny płatek, prawy dolny, rozklepujemy, nadajemy kształt i dzielimy radełkiem na 2 części. Ponownie go uklepujemy, ponieważ troszkę się podniósł i przymrażamy przez 10 sekund w lampie. Żeby zagospodarować przestrzeń na paznokciu, tworzymy fragmentaryczny kwiatek w prawym górnym rogu. To samo robimy po lewej dolnej stronie. Utwardzamy przez 30 sekund. Gumę mamy za sobą. Po przetarciu paznokci wipe-offem pora wykończyć obydwa paznokcie białym Arte Brillante. Będziemy tworzyć ekstremalnie cienką linię, więc nabieramy odrobinę produktu i prowadzimy pędzel pionowo. Nacisk pędzelka na powierzchnię jest minimalny. Linia ma być subtelna i absolutnie nie odwracać uwagi od zdobienia. Utwardzamy przez 30 sekund i gotowe. Oto nasze zdobienie. Jak sądzicie, czy nadaje się na ślubne, nowoczesne paznokcie? Jeżeli spodobały się Wam gumy, to mamy bardzo dobrą wiadomość. Na Wasz ulubiony kod ARTISTA są one teraz w nowej, lepszej cenie. Regularna sprzedaż to 26 zł, a ta artistowa to 9. Kasia przygotowała jeszcze jedno szybkie zdobienie na tipsie. Zobaczcie. Na zmatowionego tipsa nakładamy 2 warstwy Be My Habibi i utwardzamy. Nakładamy supermat i wkładamy tipsa do lampy. Nabieramy kulkę Art Gum Yoga Time i za pomocą pędzelka Cut Tongue 4 zwilżonego w zimnej wodzie rozklepujemy płasko na powierzchni tipsa. Wysokość zdobienia zależy od stylisty, ale pamiętajmy, że im bardziej wystające zdobienie, tym mniej komfortowe dla klientki. Aby stworzyć kształt loda na patyku, można rozpocząć od rozklepania prostokąta, a następnie zaokrąglić lewy i prawy górny róg. W kolejnym etapie wyciągamy środek do góry, kreując łuk. Utwardzamy tipsa w lampie. Nabieramy małą kuleczkę Art Gum White Rose, z której powstanie patyczek do loda. Taka łezka z szerszym początkiem. Gdy udało się nam uzyskać pożądany kształt, utwardzamy. Po wyjęciu tipsa z lampy przecieramy dyspersję wacikiem nasączonym fioletowym cleanerem. Ponieważ kolor jest zabezpieczony topem matowym, nie ma obaw, że zniszczymy stylizację. Kolejnym krokiem będzie wykonanie polewy czekoladowej. Wybieramy kolor Mocca Arte Brillante i pędzelek 005. Malujemy nieregularne fale, uzyskując spływającą czekoladę. Z mieszanki Arte Brillante Mocca i Caramel Cake miksujemy kolor imitujący drewniany patyczek i pokrywamy nim białą gumę. Następnie kolorem Mocca i pędzelkiem Nail Art 5 malujemy słoje na patyczku. Utwardzamy i pokrywamy supermatem i wkładamy rękę ponownie do lampy. Czas na uszy myszki Miki. Do tego idealna będzie guma Forever Black. Z jednej kulki formujemy wałeczek, który dzielimy na 2 równe części i odkładamy je w miejsce zaokrąglonych górnych rogów. Rozklepujemy płasko pędzelkiem Cut Tongue na idealnie okrągłe placuszki, które przylegają do loda. Utwardzamy. Została nam już tylko jedna kokardka, która powstanie z koloru gumy o nazwie Baba Yaga. Tym razem z małej kulki tworzymy wałeczek i dzielimy go równo na pół. Odkładamy jedną kuleczkę pomiędzy uszy i dociskamy na płasko, a następnie bokiem pędzelka wciskamy włosie w wewnętrzną część, tworząc zagniecenie. Pędzelkiem kreujemy ścianki kokardki. Górną, dolną, boczną, tworząc trójkąt. Utwardzamy. Dodajemy drugą kulkę i powtarzamy czynność. Utwardzamy i przecieramy tipsa wacikiem z cleanerem. I ostatni etap zdobienia. Mieszamy tip-topa z Miss America w proporcji 1:2 i cieniujemy kokardkę. Utwardzamy przez 30 sekund. Stawiamy kropeczki używając Arte Brillante White przy pomocy pędzelka 005. I to już, gotowe! Przyznać się, kto by się skusił na takie zdobienie?
I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy przekonaliśmy Was do próby z gumą. Jeżeli zamierzacie zrobić swój pierwszy raz z gumą, dajcie znać w komentarzach. Dzięki za uwagę. Cześć!